Część 3. Warsaw by Night. Moi drodzy, John was opuścił. Jesteście sami w tej rezydencji. Nie domu, rezydencji. Okej, Nikita, propozycja podzielenia się tym. Ja biorę górne piętro, ty bierzesz dolne piętro. Dlaczego? Wyglądało, jakby sypialnie były na samej górze. Nie no, Chwila, a Edmund nie miał spać w piwnicy? Jaki kurwa Edmund? to nie był Edmund, tylko Esteban. I nie, to ty miałeś spać w piwnicy. Myślałem, że razem ze Stebanem, okej. Okej, możecie spać razem, jak chcecie. Wracając do tego, jak Nie. dziwny był ten gość, nie wydaje wam się, że jakby zachowywał się tak strasznie nad wyraz spokojnie, że tak powiem. Nie. To był człowiek Burbeusza. To znaczy Amadeusza. Wydaje mi się, że głębiej powinniśmy spytać Amadeusza, o chuj chodzi z tym ziołkiem. No, jeśli... Spytamy, bo to Amadeusz powiedział, że go zna i mi go polecił. Wendy, odłóż może tą walizkę gdzieś. Zanim to zrobię, muszę coś sprawdzić. I Wendy przejdzie się po domu, używając wyczucia niewidocznego w poszukiwaniu duchów. Nikaj, zauważasz kogoś. Istotę półprzezroczystą kobietę. Dosyć młodą. Czekaj, to jak serio, okej. Tak. Dzień dobry. Zostałaś tu zamordowana? Wendy zaczyna mówić do ściany. Przesuwa się i przechodzi przez ścianę Idę za nią. do łazienki. Okej, idę za nią. Potem zaczyna zapadać się w ziemię, jakby w piwnicy. Zbiegam do piwnicy. Wygląda na to, że to byłoby piętro do pokoju w piwnicy, który jest zamknięty. Chodźcie tu! Okej. Wendy, widać, że jest Schodzę. bardzo entuzjastyczna, do tego biega po całym już domu. Chodźmy do niej, dołączmy. To brzmiało bardziej, jakby się czegoś wystraszyła, ale okej. Albo znalazła coś ekstra. Chodź, Idę. Co się stało? musimy otworzyć ten pokój. O, To jest zamknięte? Może ktoś klucz działa? Nie, Czekaj, tam wleciał co? duch. Tam wleciał duch. Ten Nie. pokój jest... Co? Dlaczego... Duch? Chwila. Nie, to mniejsza, to jest... Dlaczego to jest pokój, który jest zamknięty? Kupiliśmy dom, nie powinno być zamkniętych pokoi. Może sprawdź, bo mówił, że zostawił ci klucze na No sofie. właśnie. Może tam są klucze do niego. Drzwi są zrobione ze stali. Ale To był ważny szczegół, o którym przydało się wcześniej wspomnieć. Nie czułem, że to był odpowiedni moment. Czy te drzwi mają dziurkę na klucz? Mają na duży dosyć klucz. Niestandardowo duży. no dobra, to ja idę do tej koperty w takim razie. Mówił, że ona jest na kanapie, nie? Czy coś. To idę. I od razu na miejscu sprawdzę, czy tam jest wystarczająco duży klucz. Nie. Dobra, to w takim razie tam wracam do nich. Dobra, ten gość nas ochujał, nie ma tu klucza, żeby jakiś taki pasował. Znaczy, żeby pasował do tych drzwi w piwnicy, ale do Tak, tak. wejściowych na pewno. No mi chodzi oczywiście do piwnicy, nie? Zajmiemy się tym później. Musimy się teraz przebrać i do... Nikita, duch jest w naszej piwnicy. Zwariowałeś? Ja chcę spróbować zajrzeć przez dziurkę od klucza, skoro jest taka duża. Ciemno w środku. Wendy, Mhm. nie mogłabyś tam jakoś się włamać? Czym? Załatw mi narzędzia! To są stalowe drzwi, Nikita. Wow, stalowe drzwi. Co, chcesz je otworzyć na siłę? Proszę bardzo. Nie uda ci się, złamiesz sobie nogę. Pytanie, czy przez to, jak jest ta dziurka od klucza, jestem w stanie określić, jak grube są te drzwi? Czy jak jest ta dziurka od klucza, czy jestem w stanie przez to jakby określić, jak one są grube, albo po prostu opłukać, jak bardzo są grube?
Grube są gdzieś na 3-4 centymetry. Salvi, a gdybyś spróbował tą swoją krwią je po prostu przetopić dziurę w środku, żebyśmy mogli chociaż zajrzeć, co tam jest? A to są jakieś cienkie dosyć? Nie wiem, no mogę spróbować, ale wątpię. Ma ktoś nożyk? Po prostu ugryź się w palec. A to nie będzie, wiesz, nożem to nieważne. I po prostu biorę sobie dłoń pod kieł i rozrywam ją trochę tym kłem. I chcę użyć korozyjnego Vitae. Dobrze, sprawdźmy twój głód. Mhm. Wzrasta. Sprawiedliwość. Wobec tego, który wynajął to. A z I staram się, opuszczam rękę tak, żeby ta krew spadała mi na palec i kładam palec w te drzwi, jakby próbując je przepalić. Powoli maść pewnego rodzaju zaczyna mieszać się z metalem. Powoli stapiając zamek. Zamek po paru minutach zostaje stopiony. Czy otwieracie drzwi? Ja włączam latarkę z telefonu. Ja się chowam za Mateuszem. Aha, dobra, chciałem powiedzieć Wendy czyni honory, ale okej. To ja w takim razie odpalam latarkę. To ma czynić honory. Nikita podchodzi po prostu i lekkim kopniakiem otwiera. Ty głupi jesteś. Teraz to se może skopać, jak nie ma zamka. Chcesz kopać drzwi, które otwierają się przez ciągnięcie w twoją stronę. W moją stronę, okej. Mhm. No to kopnąłem, nic się nie stało i zaczynam je teraz ciągnąć w swoją stronę. Mhm. Dobra, poproszę was wszystkich o zrzut na opanowanie i okultyzm. Okej. Okej. Nic nie macie, Jak to nie nie mam- macie. Jak nie mamy okultyzmu, to nie rzucamy po prostu, czy tylko na opanowanie? Wtedy tylko na opanowanie. Czy alchemia coś daje? 4 Nie. sukcesy. Chciałabym sobie w sumie przerzucić. Nice. Poczekaj, spokojnie. Dobrze, Wendy 2 sukcesy, Salvi 4. 4 sukcesy, Nikita 2 sukcesy i Mateusz 4 też. 4. Dobra. Wendy oraz Nikita was zamurowało, bo to przerażający widok. To wam trochę opowiem. Przed wami znajduje się pewnego rodzaju ołtarzyk, na którym dochodziło do pewnych rodzajów zabiegów okultystycznych. Otoczenie jest ozdobione ludzkimi czaszkami, na których wcześniej musiały palić się świece. Wokół były narzędzia do wykonywania tego i prawdopodobnie innych okultystycznych rytuałów. Była misa, w której zdecydowanie znajdowała się krew. Widok nie jest przyjemny. To też Wendy oraz Nikita jesteście przerażeni tym widokiem. Nie wygląda to przyjemnie. Znajdują się tam różne symbole. Symbole, które definitywnie odbiegają od tych, które przykładowo Sabat miał, z którymi już mieliście jakiś kontakt. Ten jest zupełnie inny. I nie wygląda to jak magia krwi. Wygląda to jak jakieś wariacje religijnych symbolów. Powiedziałbym, że język, który jest na różnych okręgach, jest absolutnie niezrozumiały. Nie przypomina żadnego, którekolwiek z was zna. Czy, może dziwne pytanie, ale czy czujemy smród na przykład rozkładającego się ciała albo czegoś w podobie? Nie, zastygniętej krwi w powietrzu co najwyżej. Ja pierdolę. Co jest? Jakikolwiek symbol
może był w jakiejś książce alchemicznej? Czy to jest jakkolwiek związane z alchemią? Nie sądzę. Dobra. Kurwa, co wyście kupili? O, teraz to my, tak? Idę zobaczyć, czy nie ma gdzieś jeszcze duchów. No właśnie, ja wchodzę do tego pomieszczenia. Ja razem z Mateuszem wchodzę i naświetlam to pomieszczenie. A miejcie przyjemność, ja wychodzę. I towarzyszę Wendy. Ja chciałbym ściany właśnie oświetlić, żeby znaleźć może włącznik światła. No nie ma tu włącznika światła. Czy na ścianach są może jakieś napisy w języku Tak, są zrozumiałym? różnego rodzaju, nie. Są różnego rodzaju heksagramy i podobne. Kurwa mać. To wygląda jak kult. Ja pierdolę. Dobra, to ja bym... Jak duże jest to pomieszczenie? Gdzieś 5 metrów szerokości na 8 długości. O, przesadziłem, na 7 długości. Nie ma żadnego okna, rozumiem. To jest pod ziemią. Nie, to są grube betonowe ściany. Okej. Ja chcę podejść do ołtarza i sprawdzić tą miskę. Czy w niej jeszcze jest krew, czy jest pusta? Jest krew, ale zaschnięta i to bardzo mała ilość. Ja tak szepczę do Nikity. Chyba zrezygnuję z parapetówy. Czemu nie? Dobra, to jeszcze pytanie. Co jest Niektórych tak jeszcze kręcą. w tym pokoju oprócz misy i tych znaków? Czy są jakieś meble albo coś tego typu? Nie do końca. Można powiedzieć, że po lewej i po prawej stronie są takie 2 schodki dosłownie, betonowe, na których na pewno dało się usiąść. Mateusz, ty się znasz na chemii. Da się sprawić jakoś, żeby krew odeschła? Wydaje mi się, że da się bardziej sprawdzić, ile krew plus minus jest poza organizmem, ale nie żeby odeschła. Znaczy, no można oczywiście z zaschniętej krwi też wyciągnąć coś, nie? Chciałabym Piłeś Przejść- kiedyś zaschniętą krew? przejść się nie dość, że po całym domu, to jeszcze wokół domu i po jakby całym terenie posiadłości. Jeżeli jest ciemno na dworze, to z latarką, ale chcę zbadać całe to miejsce w poszukiwaniu innych duchów. To ci zajmie sporo. A ty, Nikita? Ja pójdę na górę i zacznę sprawdzać bardzo uważnie na początku łazienkę w poszukiwaniu, nie wiem, jakichś niezwykłych rzeczy. Na przykład, nie wiem, jakiejś... nie wiem, Nikita ma takie przeświadczenie teraz, że coś było tutaj niezwykłego, to może też być niezwykłego gdzieś, nie wiem, jakiś ukryty symbol pod wanną, czy coś takiego, nie? Bardzo uważnie przeszukuję tylko łazienkę. Wendy rzuci jeszcze na determinację i nadwrażliwość. To jest definitywnie pytanie, które powinieneś zadać na głos. 2 sukcesy, ale przerzucę sobie 3 i 2, jeśli mogę. Dobrze. 4 sukcesy. Okej, to do ciebie zaraz wrócę. Na razie zróbmy rzeczy po kolei. Dobrze, a więc moje pytanie brzmi, czy ja mógłbym spróbować tej zaschniętej krwi i użyć smaku krwi? Do tego zaraz przejdziemy. Wszyscy po kolei. Dobrze, na początku Nikita, bo ty mnie pytałeś. Nie wiem, może obrazy wydają się troszeczkę bardziej złowieszcze po tym, jak ten mężczyzna opuścił ten dom. Ale to chyba jest twoja wyobraźnia. Ciężko powiedzieć, co czai się w mroku. Ja tak gryzę trochę swój palec zamyślony. Nie boję się duchów. No i
Zaczynam sprawdzać szafy, czy są puste i tak dalej. W szafie znajdujesz ogrodniczki. W sensie buty, nie kilka ogrodniczek. Nie, w sensie ubranie. Nie ludzi, ogrodników zamordowanych. Salvi, wykonaj proszę test determinacji plus swojej magii krwi. Zobaczymy, co tam. Dobrze. Ja chciałbym przeszukać ten pokój. To będzie Uuu. 5 sukcesów. Wow. Okej, to słuchaj tego uważnie. Krew, którą czujesz, jest istoty, której nie jesteś w stanie w żaden sposób skategoryzować. To nie jest spokrewniony. To nie jest gul. I to nie jest człowiek. To jest coś innego, czego nigdy nie próbowałeś. Nawet jakaś taka klanowa wiedza na temat wszystkiego, co cię otacza. Jakichś takich przodków, twórców tego wszystkiego nie daje ci pełnej wizji nad tym, czego to była krew. Jasne, jest tutaj pewnego rodzaju, przez to, że masz tak dobry wynik, domieszka ludzkiej krwi, na pewno, ale czegoś jeszcze, czegoś nieznanego. Na co miałem jeszcze odpowiedzieć? Ja chciałem się tylko zapytać, czy można, czy ma sens przeszukiwać. O, inaczej, chcę przeszukać ten pokój, może nie tylko pod względem jakby rzeczy, ale też pod względem jakichś tajnych przejść, zakamarków, czegoś takiego, nie? Mhm. No, pomieszczenie wydaje się być zbite w jeden blok. Tutaj do przeszukiwania niestety nie ma za bardzo niczego ciekawego. Mateusz, jaka jest to tam. szansa na to, że jeśli istnieją wampiry, to inne rzeczy z bajek też? Można myśli wróżki? Nie, bardziej myślałem o naturalnych przeciwnikach, czyli wilkołakach. Też coś o nich wspominaliście. No tak. Z tego co wiem, W sensie one istnieją? no z tego co mi wiadomo, to chyba tak, chociaż nigdy żadnego nie widziałem. To mam ciekawe domniemanie. Ta krew nie należy ani do spokrewnionego, ani człowieka, ani gula. Ma w sobie coś ludzkiego, ale nie do końca. Dobra, nawet jeśli to co mówisz jest chociażby podejrzając, że powinniśmy zabrać naszych chyba stąd odjechać, bo I no. Jeśli rzeczywiście jest tak jak w bajkach, że wilkołaki są naszymi największymi wrogami, to ja tu nie chcę przebywać. Dobra, zbierzmy resztę, chodźmy stąd i po prostu poinformujemy. Jakąś tą, może kawałek tej krwi, żeby potwierdzenie. Masz jakąś fiolkę, coś, butelkę? Plastikową torebkę? Dobra, leć po resztę, ja zbiorę to i przy okazji przerysuję te znaki na jakąś kartkę albo coś takiego. Czy ja coś znalazłam? Tak, właściwie kolejne 2 duchy. Więc domostwo jest niebywale przyjemne i można już powiedzieć, że zatłoczone w pewnym stopniu. W ogrodzie koło oczka wodnego 2 niematerialne istoty zauważyły, że je obserwujesz, że je widzisz. Nie były do tego zbyt przystosowane i po prostu zaczęły sunąc uciekać. Ja szybkim krokiem wychodzę z piwnicy i szukam Nikity i Wendy. Nikita tam przeszukuje wszystko, każdą szafeczkę po kolei, srebrne i złote zestawy i tak dalej. Nikita, Nie ma tu nic więcej niepokojącego poza... oj, jest bardzo dużo, chodź, idziemy stąd. Nikita, Wendy wraca biegnąc do was. Jest więcej duchów! Są też na dworze! Idziemy stąd, czekamy na Mateusza. Mateusz zaraz... Nikita, wiesz co chcesz? Weź sobie ten dom, nie chcę go, wynajmę sobie coś innego.
Idziemy Wendy, stąd. no spokojnie. Nie! Oszalałeś? To nie jest przyjemne miejsce i jak chcesz, mieszkaj tu. Ja się stąd wyprowadzam. Nie, nawet się nie wprowadziłaś. Nikita, ja popieram Wendy, bo wiem, opowiem wam zaraz, tylko najpierw wejdźmy do samochodu i jedźmy stąd. Okej, jest więcej duchów. No i nawet nie duchy chodzi. Ale są na dworze, czyli tu było więcej morderstw, tego wszystkiego. Prawdopodobnie... Zobacz, jak ta posiadłość jest duża. Chodźmy stąd. Jego szef był pod ziemią? Ja tam walę w podłogę, kopię. Mateusz, Ja bym chodź. 2 rzeczy chciał znaleźć. Pierwsze to jest łyżka jakaś po prostu, żeby tą krew móc zebrać na tą łyżkę, albo coś takiego. A druga to jest cokolwiek do pisania i cokolwiek, żeby mógł na tym napisać, bo chcę przerysować te znaki. Dobra. Znajdujesz ołówek gdzieś tam, w jakimś tam, ale tam gabinet był jeden. W sumie to też warto dodać na piętrze wyżej. Tu musiałeś troszeczkę poszperać. A łyżka no jak najbardziej, wiesz, zastawy. No to chciałbym tą łyżką zebrać tą krew, bo nie wiem jak bardzo ona zastygnięta jest, ale strzelam, że jakoś jestem w stanie ten. No i po prostu przerysować te znaki, które są tam na ścianach wymalowane. Właśnie, one są wymalowane, wyryte? Wyrysowane kredą. Okej, dobra, chociaż tyle dobrze. Mogło być gorzej. No, więc przerysowuję je na tą kartkę, zwijam w rulon, daję do kieszeni i tak samo biorę tą łyżkę i po prostu tak ją niosę i idę do nich na górę. Już masz wszystko, możemy jechać. Talvi, czy nie uważasz, że to teraz dziwne, że chciał użyć swojego konkretnego pióra, swojego własnego pióra? Dobra, kurwa, Tak, spierdalamy. jeszcze bardziej dziwne, chodźmy stąd i dowiedzmy się Amadeusza, o co tu kurwa chodzi, bo tylko Ale czego to się nie przebierzemy nawet? idziemy stąd, Tutaj? Nikita. Co, może Nie tam wiem, chcesz się masz przebrać? lepsze Jak miejsce? patrzę na ciebie te wszystkie czaszki. Co mam pod ręką? W sensie Gitarę. z rzeczy, które by się mogły stłuc. Wazę jakąś bardzo ładną. Biorę ją, rzucam nią o ziemię i uciekam z tego domu. Kurwa, Wendy. Ja daję komuś tą łyżkę i ja domyślam się, że mam klucze, bo ja potem kopertę Tylko ja szedłem. mówię, ta krew jest tak uschnięta, że ona jest takimi płatami po prostu, wiesz? Wiem, dlatego bardzo się o nią tak jakby... Ja ją biorę i trzymam ją na dłoni. No i jak już wszyscy wyjdziemy, to chciałbym zamknąć drzwi frontowe. Tym się martwisz! Szybciej! Dobra. Kurwa, jak już egzorcyzmy będą porobione, szkoda takiego domu, no weź przestań. Chciałabym użyć Heightened Senses i mieć się na baczności, czy coś się do mnie nie zbliża. Poza nimi. Właśnie chciałem powiedzieć. Nie, nic się do ciebie nie zbliża. Chyba. Ale czy możemy być pewni na 100%, że nic poza tym nie jest w waszym otoczeniu? Nagle przed waszą posesją przejeżdża ciężarówka. W środku lasu? Nie tak głośno! Przed posesją, nie w środku lasu. Wendy, masz jakąś butelkę, plastikową torebkę, jakieś zamknięte coś? Ja idę do samochodu. Czy nie sądzę, żebym miała coś takiego. Wendy grzebie w swojej torebce i idzie do samochodu. Mam... nic. Kurwa mać. No, to idę z tą łyżką. mógłbyś zobaczyć. No właśnie, idź zobacz w kuchni. Wyszliśmy poza dom. Mateusz, otwieraj ten dom. Co? No, Nie no, bez przesady. nie Nie chcę no, zabrudzić. niech on to weźmie. Niech on to weźmie. Ja chciałabym się spojrzeć jeszcze raz ponownie i zobaczyć, czy nie ma duchów w oknach. Przyglądasz się przez te mgliste okna
którym przydałoby się lekko przeczyścić jakimś detergentem. Gdy nagle z pobliskiego drzewa spada szyszka. Słuchajcie, Mateusz, otwieraj te drzwi, wezmę po prostu słoik i tyle. Czekajcie, Nikita i Wendy, co wiecie o wilkołakach? A to, że żyją w lasach? Ten dom jest w lesie! Ja pierd... nic. Okej, Wiem, mamy to jest dwa wyjścia. straszne Albo wszystko. Mateusz jedziesz 20 na Nikita, godzinę, wiesz, nie, albo cicho, idę po wszyscy, słoik. Cicho, wszyscy. Przykryj to Te, ręką. Nikita, jeżeli chcesz tu mieszkać, mieszkaj tu, ale beze mnie. Ciur, zwłaszcza, że pokryłaś ze swojej kieszeni w pół tego. Nie, cały, nie, nie. Cały... Czy pokryłam połowę, drugą połowę ty pokryjesz, bo Amadeusz miał takie informacje. To my razem będziemy płacić za ten dom. Możemy- Rozumiesz? Dobra, to nie chodźmy do tylko ja auta. będę za to płacić. Dobra. Chodźmy do auta, w aucie się Otwieram samochód. Ja wsiadam Siadam. z tym łyżką, jakbym na niej miał jajko z pisklęciem. Weź z domu jakąś chusteczkę, nie wiem, idź. Och, No, jest zamknięty! obrzydliwe! Daj mu klucze, Mateusz. Odpalam samochód. Wendy, Twój samochód nie może odpalić. kurwa mać. Spróbuj ponownie. Sprawdzam twój schowek. Czy masz w schowku jakąś rzecz? To jeszcze raz w takim razie odpalam. Dodaj mu więcej gazu. Nie odpala znowu. Gdy nagle odpala. Wum, wum. Ja w tym czasie wybieram numer Amadeusza. Ja Dobra, przeszukuję no to jadę ja powrotem. przeszukuję twój schowek w samochodzie. Mój schowek jest pod moimi nogami. Nie przeszukasz. Dzwonisz No, ale ten... i słyszysz. Hej, z tej strony Amadeusz. Obecnie nie jestem w stanie odebrać telefonu. Nie zostawiaj mi wiadomości, bo i tak pewnie jej nie odsłucham. Za dużo osób do mnie dzwoni. Kontaktuj się ze mną w odpowiedniej porze. Jedźmy do niego, a potem pojedziemy do Dony albo cokolwiek. Która jest godzina? Wasza ostatnia. Ja pierdolę. Nie, a tak poważnie jest godzina 22:40, no. Godzinę nam zajmie dojechanie. Mamy ponad godzinę, ja bym wolał nie zgubić tej próbki. To modnie jest się spóźnić, wiesz? Wendy! Właśnie przed sekundą dowiedziałem się, że istnieją wilkołaki, rzeczywiście, i że w tym domu były przeprowadzane okultyzmy na tym wilkołaku. Ostatnio Ja o czym się wynajęłam teraz ten martwię. dom. Co? Jak to na tym wilkołaku? Ta krew jest wilkołaka prawdopodobnie. Co? Skąd wiesz? Wiecie co? Napiłem się, posmakowałem jej. To obrzydliwe. Jezu. Ja tak jadę tak i totalnie spokojnie mówię, spokojnym głosem mówię, wiecie co? Mam nadzieję tylko, że ta zasnięta krew jeszcze nie pachnie tym wilkołakiem. Nie przyciągnie innych. Jadę dalej. Albo że spróbowanie tej krwi. Gdyby oczywiście ktoś z nas był taki głupi, żeby to zrobić. Tak, mam nadzieję, że nie zamienisz się teraz w wilkołaka, wiesz? Kto? Salvi. Dlaczego miałbyś się zamienić wilkołaka? Spróbował krwi. Hej, wampiry próbują naszej krwi, a my ich i zamieniamy się w wampiry, więc może on próbuje ich krwi i zamienia się w wilkołaki. Nie wiesz tego, Nikita. Chcesz? Mieszkaj tam, już to powiedziałam. Ja wynajmę sobie śliczną kawalerkę w centrum Warszawy. Mi się wydaje, że za każdym razem jak jedziemy tym samochodem komuś odpierdala. Ostatnio był Nikita, teraz ty Wendy zachowuje się bardzo dziwnie. Nie wiem o co chodzi. Co masz na myśli bardzo dziwnie? Myślę, że zachowywałbyś się podobnie, gdybyś w swoim domu znalazł jebany ołtarzyk z jakąś krwią pełnym... Ten dom jest pełny duchów. Brian miała podobne rzeczy, tylko że alchemiczne. Trochę mniej krwi. Mateusz, ten dom jest pełen duchów. To były ludzkie czaszki. Ludzkie czaszki. Jakby No nie da się takich Rozumiem, kupić w Wendy. sumie w
w sklepach. To były Halloween. ludzkie czaszki, Salvi. Tak. Ten Dają duch na mi promocji powiedział. koło Orbit. No haha, ten duch mi powiedział, że został tam zamordowany. Umiesz rozmawiać z duchami? Nie wydaje mi się. Ja umiem, ja je widzę, ja je rozumiem, ja je słyszę. Wierzymy ci. Telefon ci dzwoni, Nikita. Kto to? Numer nieznany Do kogo dzwoni? do Nikity. Dobra, bądź na chwilę cicho. Nie wiem od kogo. Daj głośno. Halo? Za chwilę. Halo? 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 Ktoś się rozłącza. O, jakaś pomyłka najwidoczniej. Wyłącz telefon, namierzą nas. Co robisz? Co, jak to była inkwizycja? Może słabe zaś. A to był nowy telefon, prawda? Wendy, rzuć proszę na opanowanie determinacji. 2 sukcesy. No tak ledwo jesteś w stanie zachować w miarę rozsądek. Nikita, co jak to była inkwizycja? Oni... Wiesz, testują wszystko, co im w łapy wpadnie. I ja mam trochę inne pytanie. Najlepszym osobą do takich spraw nauki, wydaje mi się, jest dyrektor. Chyba do niego się powinniśmy z tą krwią zgłosić. Nie, jedziemy do Mateusza, bo muszę... Amadeusza. No? Jedziemy do Amadeusza, bo muszę go zabić. Wow, spokojnie, bardzo Wendy. mocne słowa, Wstrzymaj się. Wendy. W sensie, Hold your horses. nie byłbym zły, ale spokojnie. Powiedział, że zna tego gościa. No, to teraz grzecznie nam wszystko wyjaśni. Tak. Mam nadzieję, że umiesz zastraszać ludzi. Bo się to Ach. przyda. Coś tam się... Fantastycznie, więc mi pomożesz. Chwila, Ja ci mogę pomóc, Co Wendy. chcesz? Game Masterze, czy my... Przepraszam, narratorze. Czy my jedziemy przez las? Czy teraz już wyjechaliśmy z lasu? Bo jakby nie wiem, jak jest trasa do tego domu. Trasa jest jak najbardziej zwyczajna. Nie ma na niej zbyt wielu przeszkód. Się przynajmniej wydaje, a tak naprawdę jest. Trasa jest zwyczajna, wylotowa na południe Warszawy. Wy sami wzięliście ten dom, podpisaliście kontrakt na ten dom. Liczba mnoga tu jest niewskazana. To jest kwestia szczegółów. Normalna trasa. Nic na horyzoncie nie wydaje się być zbyt dziwne. Uspokójmy się wszyscy, panika nam tu nic nie da. Panika da mi wszystko. Wendy, spokojnie, głęboki wdech i wydech. Nie potrzebuję oddychać. A panika jest wszystkim, co mi zostało w tym momencie. Nie To rozumiesz? dobry argument. To nie ty znalazłeś szkielety w swojej szafie. Ale też znalazłem szkielety. Co prawda duchów nie widziałem. próbuj racjonalizować mnie w tym momencie. Wendy, naprawdę rozumiem twoje W każdym twoje... bądź razie musimy uczucia się teraz. uspokoić. Uważam, że są słuszne. Świetnie, więc tam mieszkaj, be my guest. Będę twoim gościem. Ha, ha, ha. Nagle umiesz mówić, Stefan? Spasiba? Domyślam się, że mi poszło bardzo słabo. Tak, przegryzłeś sobie wargę, to było dziwne. Ej, czy jest coś takiego jak wampirze egzorcyzmy? Tak, kurwa. Wampirze egzorcyzmy. Na co mamy Wendy ci bije brawo. mamy zwykłego księdza katolickiego zawołać do tego domu? No właśnie mówiliście, że ludzie dużej wiary są dosyć niefajni. Czy wy chcecie mnie zabić? Mamy jakichś księży? Wampirów? Czemu oni w ogóle ten gadają? No bo słuchajcie, no to jest fajna chałupa, więc jakby jeśli już przeprowadzimy egzorcyzmy, no to chyba ją sobie zostawimy, nie?
Chociaż, nie, wy ją w jakim wynajmujecie. świecie ja żyję? Czy ktoś przeczytał, na jaki okres? Właśnie, co znaczyło, że on chce na długi okres wynająć? Właśnie, Mieszkanie. jaki okres najmu przeczytaliście? Miesiąc, pół roku, kwartał? Pół roku. Czytałaś tą... Tak czytałam, pół roku. Kurwa mać. A potem się zobaczy. No, chyba wiemy, jaka będzie odpowiedź na przedłużenie kontraktu. Mogliśmy mieć cały czas zamknięte te drzwi. Ty jesteś głupi czy niemądry? Wiesz, znasz takie powiedzenie, brak znajomości prawa szkodzi, to taka niewiedza też szkodzi. To po pierwsze, a po drugie, Nikita, łatwo ci mówić, bo to nie ty widujesz duchy. Tu właśnie ty widujesz duchami, nie? Taka... Może z klanu? Nie tylko z klanu, bo jest paru spokrewnionych, którzy to potrafią. Najczęściej są to Malkawianie albo Trimier w sumie. Mhm. I Torreadorzy. Pierwsze słyszę Trimier. Magowie krwi, Mikołaj jest Trimier. A, Tak, i Torreadorzy. Również to potrafią. W sumie Torreadorzy potrafią tylko dosyć dziwne rzeczy, ale no... okej, nie chcę wiedzieć. Mateusz, będzie ci przeszkadzać, jeżeli tu zapalę? Znaczy, no... Tylko otwórz okno, nie? Otwieram trochę okno i odpalam papierosa. Aha. Jedźmy do tej pani Dony. No to w końcu jedziemy do Dony czy do Amadeusza? Do Amadeusza jedziemy. Dlaczego jesteś taki spokojny, Nikita? Staram się to w sobie jestem w chuj przerażony, a Czy ja mam cię znowu oblać zimną wodą? Wendy, Dobra, staram się zimno. zachować jak Tak, największy właśnie. spokój. Staram się To najmniej się 3 po prostu- razy. Staram się zachować po prostu normalną twarz do tego, co się popierdolony tutaj działy i wcale nie pomagasz. Kurwa, musimy być teraz, się ogarnąć przed... Tak, przyjąłem się bardzo tą sytuacją. Staram się znaleźć chociaż jeden pozytywny, kurwa, rzecz z całej tej sytuacji. Myślę, że dosyć pozytywną myślą jest to, że dowiedzieliśmy się, że jest nam niebezpiecznie, a nie, że zamieszkaliście bez wiedzy. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre, że wilkołaki, które nie mają problemu chodzić w dzień prawdopodobnie, bo w sumie nie wiem, jak to działa, nie zaatakowały nas w środku lasu, kiedy spaliśmy. Nie wywlokły naszych ciał na słońce, kiedy spaliśmy. Już, Nie spokojnie, sądzisz, nie, Nikita? nie musisz tego tak opisywać. Spaliłbyś się żywcem. Ej, ale ja nie widzę, dlaczego wy tak narzekacie. Jeśli... No bo rozumiem, że... Dobra, umowa jest na pół roku, spoko, no ale możecie powiedzieć, że słuchaj, panie, nie dałeś nam klucza do jednego pokoju, wyjebane w ciebie, zrywamy umowę i tyle, no. Jeśli Amadeusz jest prawnikiem, może wam pomoże jakoś to odkręcić. O, mam nadzieję, że pomoże. Chociaż nie liczyłbym na to, zwłaszcza, że to jego kolega przecież. Dlatego zmierzy się ze mną. Mhm. Czemu ja u niego przysługę sobie zrobiłem? Ja pierdolę. A, dobre pytanie, co? Może też cię wyślę na walkę z wilkołakiem? A wtedy to uciekaj, Nie bo krakaj. nie masz szans. Nie masz szans z wilkołakiem. Żadne z nas nie ma szans z wilkołakiem. Wszyscy to słyszeliśmy. Nieważne, jak silny jesteś, nawet Nikita nie ma szans z wilkołakiem, nawet ty nie masz. Spokojnie, rozumiem. Nikita by dostał kopa i tyle by z niego było. Wow. A to jak się zostaje wilkołakiem? Co? Jak zostaje się wilkołakiem? Nie wiem, Musisz się zjednoczyć ze swoim psem. Ja pierdolę. ale jesteś zabawny. Bo ja wiem, co on za takie pytanie zadaje nam. No nie wiem, no zaczęło mnie to intrygować, jakby... To Nie jest- wiem, bo spokrewnieni, którzy mieli kontakt z wilkołakami, nigdy nie wrócili. Więc raczej mało o nich wiemy. Za to oni wiedzą o nas
prawdopodobnie więcej. Chyba, nie wiem, nawet nie wiem, czy to są rozumne istoty jak ty i ja. Może Wendy. ktoś nas właśnie słucha. Troszkę wolniej mów, spokojnie. Dobrze, spokojnie. Nie uspokajaj mnie. Ślina, posłuchaj mnie. Emocje to wszystko, co mi zostało w tym nieśmiertelnym życiu. Ja chyba będę musiał wozić w tym samochodzie jakieś uspokajające leki. Jakąś meliskę czy coś. Właśnie takie miałem... Jesteście zbyt spokojni jak na tą sytuację. Wendy, jestem spokojny, bo nie wiem, czy mam się przejmować. Nie wiem, jak wygląda sytuacja. Oprócz tego, że widzieliśmy faktycznie jakiś ołtarzyk, okej, pojebane, przyznaję. Ale jakby co możemy z tym zrobić? Nic nas nie goni, nie mamy na sobie nic. Tak naprawdę musimy się dowiedzieć więcej jest rzeczy, żeby się zacząć martwić. Poczekaj. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Nawet jakbyśmy spędzili noc w tym domu, prawdopodobnie nie będziemy mieć zasięgu, bo jest w lesie. Więc nawet gdyby coś nas zaatakowało, nie mogę zadzwonić i powiedzieć: cześć, jestem atakowana. Pomocy. Ty wybrałaś ten dom, nie ja. Już Mateusz, nie rozdrapuj starych ran, wiemy to, musimy po prostu zachować spokój, pomyśleć, co robić dalej, zreasumować informacje, które mamy i po prostu brnąć przed siebie. Nie ma co wracać do tego, że mogliście zginąć, bo nie zginęliście. Dowiedzieliśmy się, że ten dom jest niebezpieczny, spierdoliliśmy, jest wszystko cacy i fajnie. I teraz to się liczy. Okej, to gdzie teraz jedziemy? Do Amadeusza wypytać go. Nie zdążymy wtedy do domu, Została nam jeszcze godzina. Powiedziałam. ale musimy tam dojechać. Okej, ale powiedziałam ci, to bardzo modne spóźnić się. Jest Okej. już 23:40, chciałem wam powiedzieć. I jechaliście A, cały dobrze. czas w stronę Dony. I na tym zakończymy. Moi drodzy, za nami 22 rozdział o nazwie To musi być to miejsce. Nie dotarliście przewidywanie do celu, ale to nic. Wydarzyły się zupełnie inne rzeczy. Z jednej strony sytuacja w sklepie różnymi gadżetami dla dorosłych, z drugiej strony najmowanie mieszkania. Troszeczkę tarć pomiędzy Mateuszem jak i Nikitą. Skończyliście tym, że Wendy podpisała kontrakt, którego zawartość była pewnego rodzaju zagwozdką. Nie macie tego kontraktu już przy sobie. Macie wiele wniosków z tym, co się wydarzyło. Czyja to była krew, kim była ta osoba, ale mało odpowiedzi. Jak to zwykle bywa w tym świecie. Zawsze więcej pytań niż odpowiedzi. Ale cóż wie, może ktoś jednak zna informacje na ten temat, może jednak ta krew może być kluczem do czegoś większego, a może nie. Ale wiem jedno. Zawsze możemy dowiedzieć się tego na Następnej sesji. Dziękuję wam bardzo pięknie za tą wybornie śmieszną, a zarazem przerażającą sesję. Zgadzam się. My dziękujemy tobie za robienie tego nastroju. To prawda. Dziękuję i zapraszam do słuchania. Słyszymy się następnym razem, moi drodzy. W stolicy Polski, w sercu Europy. Dobranoc Państwu.